Zobaczcie, tak się osuszają wyroby, kiełbasy. Jest temperatura jakieś 50-60 stopni. Praktycznie nie ma dymu. Zapraszam Was na przepis. Na pyszną kiełbasę chudziutką, wiejską, szynkową. Z takimi dużymi kawałkami mięsa. No naprawdę przepyszna. No smakuje wyśmienicie. Naprawdę zobaczcie, jak ona jest chudziutka. Kiełbasa bez dodatku wołowiny. Z samej łopatki. I tu z szynki. Do tego dołożę jakiś podgardle albo boczek. Tutaj w międzyczasie to kupiłem taki 2-kilogramowy kawałek karkówki. Zobacz, jaki śliczny. I ją tak samo dołożę do tej kiełbasy. Będzie jeszcze pyszniejsza. Czyli kiełbasa będzie z łopatki, ze szynki, kawałków schabu i warkoczy i z karkówki, czyli z 4 rodzajów mięs. Naprawdę będzie przepyszna. Jeśli dacie takie proporcje i taki przepis, to kiełbasa będzie naprawdę idealna. Razem jest około 10 kg mięsa. Teraz to mięso posortuję. Podzielam takie ładniejsze kawałki. Podzielę na pierwsze gatunki, na drugi gatunek i ścięgniste. Ja już pokroiłem, posortowałem to mięso. Zobaczcie, tu są pierwsze gatunki. Wszystkie kawałki od szynki i zmielę je na takim grubym oczku, 12 albo na szarpaku. Tutaj jest drugi gatunek i trochę tłustego, trochę chudego, tak pół na pół. I trzecim jest takie mięso ścięgniste, które daje cały klej w kiełbasie, bo musicie wiedzieć, że błędem myślenie jest, że tłuszcz, słonina czy jakikolwiek tłuszcz daje klej. No klej niestety, ale dają ścięgna. Na 10 kg mięsa daję 16 deko soli. To jest 160 gram, czyli na każdy kilogram 16 gram soli. Ja tutaj, tak jak mówiłem wcześniej, mam pół na pół peklosul ze solą kamienną. Mam pół na pół peklosul z solą kamienną. Ja nie robię wszystkiego z samą solą kamienną, bo nie chcę mieć takiego szarego oczka w kiełbasie, ani nie daję też całej peklosoli, bo jednak warto ograniczyć troszeczkę zawartości azotu czy azotanów w kiełbasie. Czyli macie sól kamienną, taką niejodowaną, kładawską i peklosul. Mniej więcej jednakowo mam porozdzielane i daję soli mniej więcej na 3 części dzielę. Tak samo tutaj, zobaczcie. To w kiełbasie i tak się wymiesza, bo tak mniej więcej wszędzie mam po 3 kg w każdej jednej misce. Teraz wszystko to rozmieszam. Możecie to od razu mielić i po zmieleniu dodać. Ja zauważyłem, że tak mięso nasolone i zostawione do kolejnego dnia w lodówce, kiełbasa jest bardziej taka krucha, taka może mniej ciągnąca i na pewno smaczniejsza. Zobaczcie, tak wymieszane mięso z tą solą. Powędluję do lodówki w zimne miejsce, przynajmniej na 12 godzin. Jeśli robicie to wieczorem, to kolejnego dnia rano już kiełbasę możecie robić. Takie mięso może leżeć 48 godzin, nawet 2 dni.
Jak nie macie czasu, na wierzchu zrobicie taki sinawy kolor kolejnego dnia, ale to naprawdę w niczym nie przeszkadza. Tak samo robię z kolejnym mięsem tutaj. Minęło już 24 godziny od zasolenia tego mięsa. Zobaczcie, tak wygląda. Było przykryte woreczkiem, dlatego nic nie zmieniło koloru. Je pomielę na takim oczku, tym średnim, czyli to jest chyba 10 albo 8. Te drobne, ścięgniste, zobaczcie, jak jest zapeklowane, jaki jest kolor w środku. Takie ścięgniste powinno się drobniejszym pomielić, ale ja pomielę takim oczkiem. To jest bodajże 6. A te takie typowo pierwsze gatunki pomielę na takim dużym oczku. To jest bodajże 12. Tutaj, zobaczcie, pomieliłem te ścięgniste na takim oczku. To jest bodajże 8. Ja nie mielę drobniej, bo ja lubię taką grubą kiełbasę. To w kiełbasie wszystko się wyrobi. Naprawdę nie będzie tego widać. Klej tak samo fajnie wyciągnie. To jest mięso wieprzowe drugiego gatunku. Razem z karkówką. Łopatka i szynka tłusta, ścięgnista, zmielona na takim oczku. To jest bodajże 10. Kolejne mięso to jest mięso pierwszego gatunku, typowo z szynki. No, gdzie nigdzie trafiły się już takie kawałki tuszu, bo dokładnie nie wykrajałem. I to jest mielone na 12. I takie bardzo chude mięso. Skroiłem wszystko, zobaczcie, nożem. Takie kosteczki. I ono będzie pięknie to w kiełbasie wyglądało. Jest to pracochłonne, możecie to pominąć i wszystko na szarpaku zmielić albo na tym grubym oczku, jeśli lubicie drobniej. Ja lubię taką grubą kiełbasę, dlatego tak zrobiłem, czyli mam 4 frakcje różnej grubości mielenia. Zobaczcie, jakie kawałki z samej chudziuteńkiej szynki. I to wszystko idzie do kiełbasy, także będzie naprawdę przepyszne. Tutaj zobaczcie, mam już posortowane, czyli kostka z szynki, pierwszy gatunek, drugi i ścięgniste. Stosunek tego wszystkiego to jest tak po 1/3, czyli tu mam około 10 kg. Do tych 10 kg daję pieprzu. Ja pieprzu daję 3 gramy na każdy kilogram, czyli tu jest 30 gram pieprzu. Ja będę oczywiście mieszał każdy osobno. Zacznę mieszać od najchudszego mięsa, żeby puścił klej. Później 2 i dopiero na końcu ścięgniste. Każde osobno i później wszystko razem wymieszam. Do tego daję czosnek. Możecie dać taki naturalny, też pysznie smakuje. Ewentualnie zastępczo czosnek taki granulowany, suszony. Ja daję 3 gramy na każdy kilogram. Tu mam akurat 30 gram. Ja dzisiaj dam granulowany. Nie widzę różnicy między takim a takim, powiem wam szczerze. Tak mi jest wygodniej. Majeranek. Zobaczcie, jaki fajny. Suchusieńki. Tutaj daję też 3 gramy. Może za dużo, ale on fajnie smakuje. Czyli razem jest 30 gram majeranku. I na tym z przyprawami możecie już poprzestać. Ewentualnie dołożyć pieprz ziołowy. Też fajnie podkreśla smak kiełbasy. Zamiast jakiejś gorczycy, kolendry czy gałki muszkatołowej. Ja daję, zawsze fajnie smakuje. Taki trochę wyoszczony smak. Musicie dać dużo przypraw, bo naprawdę to mięso, te przyprawy naprawdę wchłania. I żeby nie była mało doprawiona. Soli już nie daję, bo tutaj, tak jak wcześniej widzieliście, soliłem tą kiełbasę, no to mięso na noc. Dawałem bodajże 16 gram na każdy kilogram mięsa. Czyli tutaj jest 160 gram, inaczej 16 deko. I tutaj dawałem pół soli, pół peklosoli, czyli pół na pół. I najważniejsze teraz na sam koniec. Zobaczcie, ja inaczej to zawsze mieszam, ale
dla nagrywania filmu muszę inaczej to zrobić. Daję 10% wody. To musi być woda zimna, nie musi być przygotowana, ale bardzo zimna, lodowata. Daję 10% do zalewania, do zamieszania, żeby mięso puściło klej. Daję najpierw połowę i później zarabiam. I zobaczcie, najpierw zarabiam sobie te mięso chude, które tutaj jest, żeby one puściło klej. To jest bardzo ważne, żeby wszystko razem nie mieszać. Najbardziej ważna jest ta kostka, bo ona musi tak zmiękczyć się. Musi być bardzo mięciutka. Na sam tłuszcz i ścięgna daję na sam koniec i najmniej go mieszam, żeby jeszcze bardziej tego tłuszczu nie porozbijać. Zapach naprawdę jest boski. I tak wyrabiam, aż mięso puści klej, będzie takie bardzo klejące. Zobaczcie, ja już wymieszałem. Mieszałem jakieś 10 minut. Zobaczcie, to musi być taka bardzo lepka masa. Jak ją przykleicie, to się w ogóle nie odrywa. I ona ma wtedy klej. I ta kiełbasa naprawdę jest pyszna. Zobaczcie, jak w środku będzie wyglądała w przekroju. Są duże kawałki, drobniejsze. Przepyszna. Jelita wieprzowe naturalne moczę w takiej dobrze ciepłej wodzie przez około pół godziny, godzinę, żeby były takie elastyczne. I koniecznie musicie przelać je wodą. Czyli uchylacie te jelita i w środek wlewacie tą wodę cieplutką i do końca je musicie przelać. Zobaczcie, ja tu mam taką nadziewarkę 5-litrową. Wypuszczę sobie trochę kawałeczek mięsa, żeby fajnie się naciągało te jelito. Związałem tu końcówkę supełek i teraz staram się nabijać tak dosyć ciasno. Zobaczcie, jak to fajnie szybko idzie. Taka nadziewarka naprawdę dużo pomaga. Kiedyś to robiłem maszynką do mielenia z odpowiednią przystawką. Też dało radę, tylko że szło wolniej. Ale jak ktoś nie ma, to bardzo fajnie to maszynką też idzie. Do końca nie wiążę. Tak odrywam. Tak wygląda pętelką. Mnie wyszło tyle kiełbasy. Takiej bardzo dobrej, wiejskiej, szynkowej, nie tłustej. 6 takich długich patyków. Fakt, że przepis podawałem 10 kg mięsa, ale w międzyczasie kolejne 20 kg domieliłem i za jednym zamachem robię 30 kg kiełbasy. Zobaczcie, jak ona pięknie wygląda. Osadzała się, bo potrzeba osadzania, czyli wiszenie na kiju po nadzianiu. Z 2 godziny się osadzała. Fajnie teraz owiewają powietrze, z lekki wiaterek i zaraz pójdzie do takiej nagrzanej wędzarni i będzie się tam osuszała. Ona, zobaczcie, musi być taka bardzo suchutka, ona jest dalej mokra i takiej kiełbasy nie wolno wędzić. Od razu dawać jej dymu, tylko musicie ją samym ciepłym powietrzem z wędzarni osuszyć. Osuszamy jakieś 40-50 minut, aż ona będzie taka bardzo słodka, ta skórka będzie jak papier. I wtedy dajmy dym i dopiero wędzimy. Zobaczcie, ja mam takie palenisko i wędzarnię, to wam pokażę. Rozgrzewam ją bardzo mocno przez pół godziny. Wstawiam sobie od razu na blachę, mam takie coś, garnek powstawiam. Zobaczcie, tu się do parzenia woda będzie gotowała. Zobaczcie, temperatura jaka jest wysoka. Bo na razie przepalam mocno drewnem. Nie wolno wsadzać wędzonek mięsa do takiej temperatury, do takiej wędzarni. Ona jest cała drewniana, zobaczcie. Jest tak gorąca, cieplusieńka. Wsadzone do niej wędzonki, mięso. Będą bardzo szybko obsychały. Przepływ w kominie mam otwarty całkowicie.
Jak przestanie już się palić, będzie sam żar, to wkładam wędzonki, mięso, kiełbasę. W tym momencie kiełbasę robiłem akurat. Temperatura musi spaść troszeczkę niżej, do 60 stopni. Otwieram drzwiczki i podstawa w wędzeniu to jest przede wszystkim osuszenie. Nie wolno wędzić, nigdy nie wolno wędzić mokrych kiełbas, mokrych wędzonek. Jest to niedopuszczalne. One będą kwaśne, oblepią się sadzą i przede wszystkim musimy wędzić suchym drewnem. Ja akurat wędzę w tym momencie owocowy, mam trochę czereśni. Używam też buka, bukowego drewna. Fajnie wtedy daje taki posmak, kolor. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Jak to się już wypali i powstanie sam żar, wtedy wkładam kiełbasy do komory wędzarniczej i takim ciepłym powietrzem osuszam przez pół godziny, 40 minut. Po prostu sprawdzam, żeby była bardzo suchutka ta kiełbasa. Jeśli już będzie suchutka, taka fajna w dotyku, dokładam kolejne drewno i wędzę już tym dymem takim właściwym. Zobaczcie, dymu już mało co jest. Jeszcze końcówka się dopala. Jest bardzo mocno nagrzana ta wędzarnia. Deski są w niej bardzo cieplutkie i wsadzam do niej już swoją kiełbasę. Zobaczcie, pierwszy rząd już wsadzony. Dymu jeszcze troszeczkę jest, ale ona już zaczyna się osuszać. Nie zamykam wędzarni, żeby wilgoć z niej odparowała i tak się nie ukisiła czasami. Zobaczcie, tak się osuszają wyroby, kiełbasy. Jest temperatura jakieś 50-60 stopni. Praktycznie nie ma dymu. Jest sam żar. Nie weszło mi wszystko na jedno piętro do wędzarni, bo mi wchodzi tu 5 kg. Zobaczcie. Może ciężko to będzie widzieć. No, ale wyglądają cudownie. No, zobaczcie, jak smakują. I teraz staram się je osuszyć. Zobaczcie, staram się je osuszyć, żeby nie były takie mokre. Muszą być suchutkie, takie jak pergamin, jak papier. Wystarczy zawsze tą końcówkę dotknąć. Jeśli jest już sucha, to znaczy, że już można dokładać drewna właściwego i zacząć wędzić. Będzie to trwało może jakieś pół godziny do 40 minut. Ja leciutko przymykam, ale zostawiam półotwarte drzwiczki. Minęło 40 minut u mnie. Trochę dymu się nazbierało, ale zobaczcie, jakie one są suchutkie. Jeszcze się nie wędziły, ale one są jak papier suche. Widzicie, nie mają ani wilgoci na sobie, nie kapie z nich. Są takie w miarę ciepłe. Tak wyglądają. I teraz dokładam drewno i będę je wędził. Zobaczcie, jeszcze trochę pary jest, bo aparat nawet zaparował. Zobaczcie, jakie fajne. Ja będę dzisiaj wędził drewnem czereśniowym. Minęło, tak mówię, 40 minut i teraz będę wędził około 2 godzin. Potem parzenie. Tak wygląda kiełbasa po pół godziny wędzeniu. Ja, tak jak mówiłem wcześniej, wędzę drewnem czereśniowym. No, zapach naprawdę boski się wydobywa. Przekładałem te kije. Musicie za każdym razem obracać je w jedną i w drugą stronę, żeby równomiernie się wędziły i osuszały. Teraz zobaczcie, temperaturę mam 60 stopni i tak staram się ją cały czas utrzymywać. Ta wędzarnia jest bardzo mocno nagrzana. Cieplusieńka. Te dechy suchusieńkie. Zobaczcie, taki odgłos fajnej, suchej kiełbasy. Nigdzie nie jest oblepiona. Nie jest mokra. Nie kapie z niej. Przede wszystkim nie powinno z kiełbasy kapać. Od spodu wyglądało tak. No naprawdę boski zapach. Sama wędzarnia, jak się rozpala, to już te drewno pięknie pachnie.
Ona już ma kilka lat ta wędzarnia i cały czas służy nam. Takim leciutkim dymem wędźcie zawsze. Nie dawajcie gęstego dymu. Taki leciusieńki, gęsty dym. Wędzarnia nie może być domknięta, nie może być bardzo szczelna. Jest tak leciusieńko uchylona. I tak tym wolnym przepływem dymu się tak fajnie wędzi. Kiełbasa z 1,5 godziny, może 2, może mniej. Będę patrzał według koloru. Zobaczcie, taki leciutki dym ulatnia się z wędzarni. Jest piękna pogoda, taki jesienny wieczór, popołudnie bardziej. Cieplusieńko na dworze. Sama przyjemność wędzenia. Zobaczcie, u mnie już minęło 1,5 godziny od wędzenia. Tu już jest chyba taki maks. Ona zaczęła już tak leciutko podsuszać się. Już jej naprawdę wystarczy. Tu jeszcze się troszeczkę może dowędzi. Także kolorystycznie bardzo fajnie wygląda. Teraz ją można albo podpiec, czyli dołożyć drewna do wędzarni i żeby w tej kiełbasie uzyskać 68 do 72 stopni. Jeśli dacie więcej niż 72 stopnie, musicie wbić termometr i będzie więcej, to ta kiełbasa będzie bardzo sucha, wiórowata. Jeśli poniżej 68, ona będzie po prostu w środku surowa. Ja najlepiej zawsze parzę. Pieczoną nieraz też zostawiam ładniejszy kolor, może lepszy smak. Ale u nas parzona chyba jest lepszym wyborem. Także ściągam te kije i idę parzyć ją. Zobaczcie, ja nagrzałem wodę. Nam się zaraz schłodzi. Przykręcam gaz i w takiej wodzie musi mieć około 80 stopni. Parzę około 10 minut. Sprawdzam termometrem w środku. I musi mieć ta kiełbasa 68 stopni. Wtedy ona jest najpyszniejsza. Żeby nie była tak na wierzchu, dociskam ją. Pokrywką. I na wolnym ogniu około 10 minut. Łatwo jest sprawdzić, jeśli macie termometra. Zobaczcie, ona naprawdę ma 80 stopni. Czekajcie, zobaczycie. Woda. Pamiętajcie, cieńsza kiełbasa bardzo krótko, około 10 minut się parzy. Dłuższa około 15, chociaż to nie jest regułą. Lepiej mieć termometr. Jeśli nie macie termometru i taki nie posiadacie, ta woda musi tak leciuteńko, tak mrygać, tak się leciutko ruszać. To na wiadomo, że ona ma 80 stopni. A kiełbasa na początku wyciągnięta z wędzarni, po tym ją bardzo łatwo poznać, jest taka miękka. I jak ją zaczniecie parzyć, ona jest miękka do pewnego momentu. Jeśli ona osiągnie temperaturę około 70 stopni, robi się taka mocno nabrzmiała i twardawa. I to jest najwyższa pora, żeby ją po prostu jak najszybciej wyciągnąć, żeby jej nie przesuszyć. Widzicie? Ta kiełbasa jest taka bardzo miękka, taka szlakowata, to znaczy, że mięso w środku jest surowe. I niestety ją trzeba parzyć. Tylko pamiętajcie, że z wędzarni ta kiełbasa jest bardzo ciepła, rozgrzana i te parzenie będzie dużo krótsze, niż byście to mieli zrobić z zimną kiełbasą zostawioną na kolejny dzień. Wtedy trzeba rzeczywiście te 15-20 minut ją parzyć. Teraz no niecałe 10 minut. Czekajcie, jak będzie taka nabrzmiała, twardawa, ale nie zrobi się też taka kapciowata. To jest najlepszy moment, kiedy ona jest taka nabrzmiała. Wtedy na pewno jest dobra i jak najszybciej ją trzeba wyciągać i schłodzić w chłodnym miejscu. Pamiętajcie, że cały efekt wędzenia waszej całej pracy może iść na marne, jeśli taką kiełbasę za długo będziecie parzyli i ona osiągnie 80-90 stopni. Tak naprawdę kiełbasa będzie taka bardzo sucha, wiórowata, nie będzie się chciała skóra obierać, a znowu jak za krótko, to będzie w środku surowa. Dlatego bardzo pilnujcie, żeby ta temperatura w kiełbasie była między 68 a 70 stopni. 72 stopni to już naprawdę jest maksymalnie, jaką może mieć kiełbasa w środku. Żeby naprawdę była smaczna i pyszna. Zobaczcie, u mnie jeszcze ta kiełbasa ciepła. Patrzcie, jak wygląda. Dopiero musi zastygnąć.
kawałki mięsa. No, już próbowałem, naprawdę pyszna. Także jak ostygnie, dopiero się tak dobrze sklei i naprawdę będzie cudowna. Zobaczcie te kawałki, jak się fajnie kroi. Kawałki mięsa. No, smakuje wyśmienicie. Naprawdę zobaczcie, jak ona jest chudziutka. No, fajnie się ze skóry też obiera. Polewa mi się kawałeczek. Zobaczcie. Kiełbasa z bardzo dużą ilością szynki, krojona ręcznie, resztę mielone na grubym sitku. Naprawdę przepyszna. Także zachęcam Was do zrobienia takiej kiełbasy. Troszeczkę pracy, a naprawdę wyśmienicie smakuje. Zobaczcie, jaka chudziutka ta kiełbasa. Krucha, słuchajcie. A zobaczcie, jak pięknie obiera się ze skóry. Nie wierzycie, jak ona smakuje. Zobaczcie, jakie kawałki mięsa w niej są. Jeśli macie ochotę, tak jak mówiłem, na taką pyszną kiełbasę, to zapraszam.